Pomiary meteorologiczne na Polskiej Stacji Polarnej. Gwałtowne zmiany klimatu i środowiska Arktyki w ostatnich dekadach widać wyraźnie w seriach danych gromadzonych w ramach monitoringu meteorologicznego prowadzonego przy Polskiej Stacji Polarnej Hornsund imienia Stanisława Siedleckiego. Stacja ta została założona w roku 1957 w południowej części Spitsbergenu, największej wyspy archipelagu Svalbard, i od lipca 1978 roku funkcjonuje nieprzerwanie. Jest to jedyne całoroczne polskie obserwatorium w Arktyce. Pomiary warunków meteorologicznych są prowadzone we współpracy z Norweskim Instytutem Meteorologicznym, a informacje o pogodzie są na bieżąco raportowane w postaci zakodowanej depeszy SYNOP do Światowej Organizacji Meteorologicznej WMO. Stacja Hornsund jest częścią światowej sieci pomiarowej, a wszelkie obserwacje i pomiary wykonywane są zgodnie z obowiązującymi w WMO standardami. Co godzinę informacje o podstawowych elementach meteorologicznych są automatycznie wysyłane do centrali w Oslo, a co 3 godziny informacje te są uzupełniane o obserwacje wizualne zachmurzenia, widzialności i warunków pogodowych wykonywane przez obserwatorów meteorologicznych. Obserwacje te prowadzone są w każdych warunkach: podczas nocy polarnej, zamieci śnieżnej, wichury. Na pomiary wychodzi się z bronią palną, noszoną dla obrony przed niedźwiedziami polarnymi. Pracujący w stacji Hornsund meteorolodzy pozyskują, przetwarzają i interpretują dane z szeregu urządzeń pomiarowych zainstalowanych w ogródku meteorologicznym. Ogródek jest położony na wyniesionym tarasie morskim na wysokości 10 metrów nad poziomem morza, w odległości około 300 metrów od brzegu fiordu Hornsund. Automatyczna stacja MAWS-301 jest zainstalowana na maszcie meteorologicznym. Główny rejestrator danych, czyli logger, to skrzynka umieszczona w dolnej części masztu. Urządzenie to automatycznie zbiera i zapisuje odczyty z wpiętych do niego czujników, mierzących poszczególne parametry meteorologiczne. Dane z niego są równocześnie wizualizowane i rejestrowane na komputerze znajdującym się w biurze meteorologicznym na rogu położonego 160 metrów stąd głównego budynku stacji. Na wysokości 2 metrów nad poziomem gruntu, na odchodzącym w bok ramieniu masztu, znajduje się osłona radiacyjna. Osłona ta, zwana również klatką Stevensona, pozwala na swobodny przepływ powietrza, równocześnie chroniąc czujniki przed czynnikami, które zniekształciłyby wyniki pomiarów, to jest bezpośrednim promieniowaniem słonecznym oraz opadami atmosferycznymi. Wewnątrz niej zainstalowany jest termometr do pomiaru temperatury powietrza i hygrometr mierzący wilgotność względną powietrza. Jak do tej pory najniższa zanotowana w Hornsundzie temperatura wyniosła w styczniu 1981 roku -35,9 stopnia Celsjusza. Natomiast najwyższa 16,5 stopnia Celsjusza w lipcu 2020 roku. Na położonych wyżej ramionach znajdują się radiometry mierzące promieniowanie słoneczne, a także czujnik PWD do pomiaru rodzaju i natężenia opadu oraz widzialności. Na wysokości 10 metrów nad gruntem, dzięki umieszczonym na szczycie masztu anemometrom, mierzona jest prędkość i kierunek wiatru. Od masztu odchodzą też czujniki mierzące termikę gruntu, aż do głębokości 12 metrów. Opad atmosferyczny jest elementem meteorologicznym szczególnie trudnym do mierzenia w warunkach polarnych ze względu na częste, silne porywy wiatru i zamiecie śnieżne. W ogródku znajdziemy 3 deszczomierze, zwane też pluwiometrami. Laserowy Parsivel, wagowy Geonor oraz klasyczny deszczomierz Hellmana. Niedaleko znajduje się ceilometr, który mierzy wysokość podstawy chmur oraz pionowy rozkład aerozoli. W klatce przy gruncie znajduje się ewaporometr, mierzący wielkość parowania. Gdy się rozejrzymy, zobaczymy także 3 słupki śniegowskazowe służące do pomiaru wysokości pokrywy śnieżnej, która zalega tu zwykle przez około 240 dni w roku. Heliograf Campbella Stokesa to szklana kula, która pełni rolę soczewki. Skupia ona promienie słoneczne, które wypalają ślad na odpowiednio oznaczonym pasku papieru. Długość wypalonego śladu określa czas trwania usłonecznienia z dokładnością do 1/10 godziny, czyli 6 minut.
Pozyskiwane w Hornsundzie dane służą do tworzenia prognoz pogody oraz informują o zmienności warunków klimatycznych. Pomiary meteorologiczne są też tłem dla wszelkich prowadzonych tu badań, m.in. z zakresu hydrologii, glacjologii, geomorfologii, a także ornitologii czy biologii tundry. Do międzynarodowej sieci Aeronet oraz NASA przekazywane są wyniki obserwacji zjawisk w atmosferze, zwłaszcza promieniowania UV oraz zmienności aerozoli. Obserwowane w Hornsundzie zmiany klimatyczne odzwierciedlają globalny trend ocieplenia, ale jest tu ono znacznie szybsze niż w niższych szerokościach geograficznych. Średnie roczne temperatury powietrza wzrosły w ciągu ostatnich 40 lat aż o 4,5 stopnia Celsjusza, z poniżej -6 do niecałych -2 stopni Celsjusza. Jest to 6-krotnie większa zmiana niż średnia dla całego globu. Zdecydowanie wzrasta również ilość opadów deszczu. Materiał powstał w ramach projektu EduArctic 2. Od badań polarnych do naukowej pasji. Innowacyjna edukacja przyrodnicza w Polsce i Norwegii, który korzysta z dofinansowania o wartości około 240 000 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.